Szliśmy drogą przez las. Mijaliśmy kałuże, które zostały po wczorajszym deszczu. Było przyjemnie i chłodno. Po naszej prawej stronie płynęła Katunia. Rzeka miała niebywały kolor. Podobno takie barwy przybierała tylko latem. Tak, jakby robiła to dla nas tylko na chwilę. Po pierwszych kilometrach marszu wskoczyliśmy do jej chłodnej i bystrej wody. Cały stres związany z obowiązkiem opuszczenia strefy przygranicznej ustąpił. Marsz zaczął sprawiać nam radość. Po kilku godzinach drogi wybraliśmy miejsce na obozowisko i rozstawiliśmy namiot. Chcieliśmy iść spać, ale Anastazja zaproponowała, by rozpalić ognisko. Ogień płonął, na niebie pojawiły się pierwsze gwiazdy, a my piliśmy ciepłą herbatę. Wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nasza współtowarzyszka przypomniała nam, jak cieszyć się drogą. Taki marsz to przecież nie tylko pokonywanie dystansu z punktu A do punktu B, ale magia każdej małej chwili. Grzania się przy ognisku, picia herbaty z nazbieranych po drodze ziół i gapienia się w gwiazdy. Kolejnego dnia zaczęliśmy od podejścia. Niedużego, ale z za ciężkimi plecakami, bez formy i z frywolnymi brzuszkami było ciężko. Zastanawiałem się nad wyrzuceniem zawartości połowy plecaka i marzyłem o marszu na lekko i kijach trekkingowych. Po złapaniu oddechu i wdrapaniu się pod pierwszą górkę było już dobrze. Dookoła rozpościerały się przecudne widoki. Do Katuni wpadała niewielka rzeka. Przez chwilę płynęło osobno, po czym mieszały się, a Katunia zyskiwała jeszcze bardziej bajkowy kolor. Cieszyliśmy się chwilą, kąpaliśmy się w lodowatych strumieniach i spaliśmy na trawie, by przeczekać najbardziej palące słońce. Tego wieczoru rozbiliśmy się niedaleko wioski, do której mieliśmy się dostać kolejnego dnia. Liczyliśmy, że po dojściu do Inegini uda nam się złapać samochód do Traktu Czujskiego i dalej na północ. Z wioski jednak prawie nic nie jeździło. Zmęczeni i spaleni słońcem, mozolnie wdrapywaliśmy się szutrową drogą pod górę w kierunku Traktu Czujskiego. Wreszcie dotarliśmy. Przekroczyliśmy most na Katuni, ostatni raz wykąpaliśmy się w chłodnej rzece i przy samym Trakcie Czujskim złapaliśmy stopa do kolejnej miejscowości. Можете там покривать, вы можете переночевать, там есть и ночевать, и еще накормить, напоить. Да, а сын ваш? А сын Алексей, Алексей? скажи, отец ваш Владимир, Владимир. он вчера был, у меня был вчера юбилей. Вчера все родственники со всех сторон, с той стороны, все издалека приезжали, весело было. Все хорошо на юбилей вам. Да. И да, из-за границы приехали поляки. А дальше? Как фамилия-то? Якубовский. Якубовский. И Липка. И Липка, ну. А вам фамилия как? Я Баронкин, а слово Барон. Много длинные, шаги-то большие. Я и тут в коротком ногам когда это, за 6 часов нахожу, ну вот, мощный. Знаешь, такие. Maszerujemy na jezioro Karakolskie, a po drodze w Wioseczce w Lekmanarii spotkaliśmy sympatycznego staruszka, który wczoraj obchodził 75. urodziny i powiedział, chyba jeszcze był lekko wesoły po tych wczorajszych urodzinach i powiedział, że możemy zostać u jego syna na górze, jak dojdziemy dzisiaj 22 km, żebyśmy powiedzieli, że tata powiedział, że możemy zostać. Jakże wejdziemy na górę i będziemy szukać syna. Powiedział, że zrobi banie i ugości nas i przyjmie, także... Aleksiej. Aleksiej. A nazwisko tego? Aleksiej Baronowicz. Baronowicz. I właśnie zapaliśmy stopa, także możemy kawałek podjechać. 4x4? Ага, иди. Ну я думаю, что всегда можно ним въехать, да? Не всегда. Бывают такие, что посадишь его беднягу. No jedzie, jedzie.
Ale Konstrukcja, po której niewiele by się można spodziewać. Silnik w środku, jak w Żuku chyba, z tego co pamiętam, z dobrych lat. Natomiast jedzie to, pan powiedział, trochę niekiedy sam jedzie gdzie chce, ale jedzie. Ale- Zawsze do przodu. I mówię, to co, to chyba wszędzie wiedzie. No prawie wszędzie, prawie wszędzie. Ale- Niesamowita maszyna. tu się ciężko idzie, a tą maszynką przecież ma cieniutkie kółka, nie? Malutkie, cieniutkie kółka. Także niby żarty z socjalizmu, ale myśl technologiczną mieli przed nią. No proszę zobaczyć, jak się ślizgamy. Ja tu nie mam jak przejść. 2 dni padał deszcz, dlatego na trasie jest trochę błotka. I marsz zamienił się z trekkingu trochę w jazdę figurową na błocie. W związku z tym mamy grę. Za każde poślizgnięcie się zdobywa się 1 punkt. Kto ma więcej punktów, ten przegrywa. Za spadnięcie na twarz i wybicie sobie jedynek są dodatkowe punkty i pewne zwycięstwo. I w tej grze prowadzi Jacek. To wszystko dlatego, że ostatnio ma inne buciki niż te, w których zaczynał swoją podróż. Ja mam takie. Wow! A Jacek ma takie. Mieliśmy nagrywać, że teraz ja się poślizguję. Ale jak zwykle przed szereg. Mokro. I to, że Jacek ma inne buciki. Historia ta sięga 1500–2000 km stąd. A mniej więcej zdarzyło się to wszystko w Nowosybirsku. Dzisiaj na przykład robimy shopping. Czemu shopping w Rosji? Bo taniej? Bo szybciej? Bo jakieś ładniejsze produkty? Nie. A dlatego, że w ciężarówkach są takie schodki. No właśnie takie. Tu mamy jeden schodek, drugi, a trzeci jest za drzwiami. No i zdarza się, że jak ktoś się śpieszy, szybko wsiada, kładzie jeden bucik tu, drugi bucik tu, i jeden z tobą jedzie, a drugi z tobą bucik nie jedzie. No taki głupi błąd może się każdemu zdarzyć. No ale mi się nie zdarzył. Jednocześnie smutno mi, że Jacek zgubił, że Jackowi zgubiły się buciki. A z drugiej strony bardzo się cieszę, że ma nowe i dzięki temu wygrywam już 70–0 w nowej grze. To nasza droga. Czyli chyba zdejmujemy buciki. Mówili nam na jeziora iść na piechotę. To nie bardzo. A czemu nie? Jaki problem? No nie bardzo. A co stromo? Coś nie tak? Nie, to samochodem. No teraz wiemy czemu. Dotarliśmy do malowniczo położonej wioseczki Karakol. Pośrodku niczego. Udało nam się odszukać Aleksieja. Zostaliśmy u niego na noc. Stąd mieliśmy jakieś 15 km do Karakolskich jezior. Aleksieja nie nagrywaliśmy, bo jeszcze cierpię po wczorajszej imprezie. Ale za to jego babcia była przeurocza, z niesamowitą życiową siłą. Wlała dużo dobra w pobyt u niego. А мне дочь говорит, они что-то быстро ушли, что ли? Всю дорогу это как раз разговаривали, что там надо. Да. Ну и вот она это говорит, что так они быстро ушли? Я говорю, я не видела, не знаю. No oni patrzyli i poszli. Ну вы еще по-русски ничего понятно разговариваете. No ciut. Хорошо. Спасибо. Ну, так. Очень хорошо. Wysia?
Jak myślisz robić takie ujęcie, że kładę kamerę, Przechodzimy? cofamy się i razem przychodzimy? Wiem. Magia kina. Będą się potem biegać tam i nazad. Nie będziemy chyba robić magii kina. Wszyscy nam wierzą, nie? Że idziemy naprawdę. A, to jest ze sprayu. Rozpylone to jest. Się nie pocę. Ja mam taką kondycję. Udaje też. To jest aktorskie wszystko. Dobra. Nie robię ujęć, nie będziemy mijać aparatu, bo to mi się nie chce. Zrobimy tam na miejscu teraz, że jesteśmy, wow, i coś tam, że dużo błota. I can love you desperately, though your love ain't guaranteed. Oh, I wish I knew the deal. Gotta learn from far away, and I simply need a space. Space for me to be, and I think you need it too. Though I know you call me selfish for assuming I did this for you too. You still got me round your finger.